Hej, tutaj Gabriel Hiodo, witajcie na moim kanale i dzisiaj będę odpowiadać na wasze pytania, które zadaliście mi na Instagramie, TikToku i YouTubie. To prawda, że w Japonii możesz mieć tylko jedno obywatelstwo? W sensie jak masz japońskie, to już więcej nie możesz mieć. Sekundka. Jest to prawda. W Japonii generalnie można mieć tylko jedno obywatelstwo. W Polsce można tych obywatelstw mieć mnóstwo. W Japonii jednak jest właśnie takie prawo, że jeśli na przykład ktoś ma dwa obywatelstwa, urodził się z dwoma obywatelstwami, na przykład ja miałem i polskie, i japońskie. W wieku, nie pamiętam którym, chyba w 20, jak się kończy 20 lat, 21, to jest też zależne od tego, czy ktoś się uczy, czy ktoś się nie uczy. Wtedy na przykład ambasada Japonii kontaktuje się z wami i mówi wam: hej, czas, żebyś wybrał obywatelstwo. Uzupełniacie formularz, że wybieracie japońskie obywatelstwo, albo że się zrzekacie japońskiego obywatelstwa, wysyłacie do ambasady i mniej więcej to wszystko. Jakie obywatelstwo ja wybrałem? Przejdźmy do następnego pytania. Ile masz lat? Mam 24 lata. Ulubione anime. God damn, trudne pytanie. Jeśli chodzi o filmy, ulubionym anime na pewno jest Spirited Away. Uwielbiam, jest to coś, co znam praktycznie całe na pamięć. Jeśli chodzi o takie serialowe anime, waham się pomiędzy Fullmetal Alchemist. Wiem, że dużo osób krytykuje, ale to było takie praktycznie jedno z pierwszych anime, które oglądałem i mi się naprawdę bardzo podobało wtedy. Podejrzewam, że gdybym teraz oglądał, to trochę mniej by mi się podobało, ale oglądałem to, kiedy oglądałem i mi się naprawdę podobało. Fullmetal Alchemist Brotherhood. No wiadomo, ten nowy Demon Slayer, damn, jest bardzo dużo tego, ciężko wybrać. Kiedyś zrobię ranking, ale o tym za jakiś czas. Muszę najpierw zrobić burzę mózgów. Gdzie widzisz siebie za rok? Co chcesz osiągnąć przez ten czas? Jeśli chodzi o moją karierę w social mediach, mam plany, mam też takie, powiedzmy, cele, które chciałem osiągnąć przez rok. Do końca nie chcę się wgłębiać, nie chcę spoilerować wszystkiego, co sobie postanowiłem w nowym roku. W każdym razie mam tam jakieś cele mniej więcej, mam nadzieję, że po jakimś czasie powiem wam, czy udało mi się te osiągnąć cele. 1 milion subskrypcji. Oczywiście zależy mi jak największej liczbie subskrypcji. Mam dużo pomysłów na filmiki. Jeśli byście coś chcieli, dawajcie znać w komentarzach koniecznie. Postaram się o tym nagrać jak najszybciej. Ulubione danie polskie. Uwielbiam pierogi. Szczerze powiedziawszy, jestem fanem. Nieważne, czy są ruskie z mięsem, czy na słodko, uwielbiam pierogi. W Japonii jak jestem, to jem zawsze gyozę. To są takie smażone pierogi, choć to są akurat chińskie. No ale cóż, są bardzo dobre, są trochę podobne do tych polskich i po prostu je uwielbiam. Kolejne pytanie. Ile masz wzrostu? 1,80 m. Dlaczego wybrałem japońskie obywatelstwo? Ponieważ w Japonii jestem uznawany za wysokiego. Czujesz się bardziej Polakiem czy Japończykiem? Jest to ciężkie pytanie, ponieważ urodziłem się w Polsce, sporo czasu spędziłem w Japonii i to trochę zależy od tego moje poczucie obywatelstwa, jak mnie ludzie traktowali i w Polsce i w Japonii. Nie chcę się tutaj rozczulać i może kiedyś o tym więcej opowiem, ale muszę przyznać, że dzieciństwo w Polsce nie było takie łatwe ani kolorowe. Jednak w Japonii ten szacunek do drugiej osoby i przez to też szacunek do mnie w Japonii był o wiele, wiele wyższy, więc zawsze się tam po prostu lepiej czułem. Oczywiście moje problemy już minęły, w Polsce też się bardzo dobrze czuję i nikt już raczej mnie nie traktuje inaczej ze względu na moją obcość. Może troszkę bardziej czuję się Japończykiem właśnie przez to, że po prostu lepiej się tam czuję. Czy opowiem coś o świętach Bożego Narodzenia w Japonii? Tak, już mam napisany cały odcinek na to. Spędziłem już niejedne święta w Japonii, więc chętnie się z wami tym podzielę. Ale taki filmik wrzucę pewnie za tydzień, ewentualnie maksymalnie za 2 tygodnie. A mam takie pytanie, jak wygląda zima w Japonii? Ciekawe pytanie. Zima w Japonii generalnie wygląda zupełnie inaczej praktycznie w każdym mieście. Na przykład w Hokkaido zima jest podobna do tej z Polski w zasadzie. Jest dużo śniegu, jest zimno i tak dalej, i tak dalej. Jeśli natomiast chodzi o taką środkową część Japonii, czyli powiedzmy na to Kyoto, Osaka, Tokio, maksymalnie jest raczej tak w okolicach -2 stopni, sporadycznie sypie śnieg, ale w miejscowości, w której pochodzi moja rodzina, czyli na samym południu Japonii, w Miyazaki, najlepszej miejscowości w Japonii, jest ciepło.
w zimie nie jest aż tak ciepło, no ale powiedzmy, że jest tam 10, 12, 15 stopni. W Miyazaki nie ma śniegu, nie ma minusowych temperatur, więc Miyazaki Ichiban. Czy to prawda, że ceny jedzenia w restauracji w Japonii zależą od koloru talerzyka? Zakładam, że tutaj chodzi o kaisen sushi, gdzie są te takie taśmy, na pewno kojarzycie, na których jadą właśnie sushi na talerzykach. I tak, to jest prawda. Każdy talerzyk, dajmy na to niebieski talerzyk kosztuje 100 jen. Jakiś biały talerzyk kosztuje 200 jen. Miski, co nie jest związane z kolorem, wiem, ale miski na przykład kosztują 300 jen. I to jest po to, ponieważ na przykład ja często bywa tak, że lubię bardzo sushi, więc tych talerzyków mam 20-30. I osoby, kelnerzy, którzy przychodzą i zliczają, ile się powinno zapłacić, po prostu patrzą na kolor. Widzą 10 niebieskich, więc wiedzą, że to jest 1000 jen. Dodają do tego jakieś białe, dodają jakieś takie inne kolory i po prostu to jest po to, żeby kelnerzy wiedzieli, jak to szybko zliczyć i doliczyć do rachunku. Mam pytanie, w jaką wiarę wierzysz? Jestem katolikiem. Moja rodzina w Japonii tak się składa, że należy do tego 1% Japończyków, którzy są również katolikami. No i po prostu tak wyszło, że jestem katolikiem. Zrobisz ramen? Obiecuję, że zrobię ramen i postaram się to zrobić jak najszybciej, ale nie jest to takie proste, dlatego jestem trochę zwlekam, ponieważ staram się gdzieś tam poszukać, popytać po znajomych, po rodzinie w Japonii, czy jest jakiś trochę prostszy sposób, ponieważ generalnie dobre ramen często się gotuje przez na przykład całą noc, albo się gotuje w szczególnych temperaturach, na przykład mięso gotuje się w temperaturze 63 stopnie i tak dalej, a to jest trochę ciężkie, żeby przypilnować takiej temperatury. Więc póki co staram się znaleźć prawdziwy japoński przepis, który będzie łatwy i prosty do zrobienia dla każdego w Polsce. Składniki również są trochę ciężko dostępne, ale coś wymyślę. Więc tak, zrobię ramen. Ale jeszcze nie teraz, niedługo. Okej, to było ostatnie pytanie. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie.